Hej wszystkim, ja jestem Lex, dobra, to jest kolejny odcinek Planet Zoo i w tym odcinku wykończymy sobie wybieg dla słoni. Ja już go wstępnie zbudowałam, ale to dlatego, że były to naprawdę proste tutaj elementy, konstrukcje, które no każdy raczej takie rzeczy umiałby bez problemu odtworzyć. I pierwszym takim elementem, który do mojego tutaj wybiegu dla słoni chciała dodać, to będzie akwarium. Tylko to akwarium będzie tutaj na tym podejście. Mam nadzieję, że mi się to uda. Sprawa jest oczywiście prosta. Ja wam tutaj na przykładzie pokażę, jak takie akwarium zamierzam zbudować. Wchodzimy sobie w bariery, wybieramy sobie szkło i budujemy dowolny kształt. Mamy już w sumie gotowe akwarium. Teraz wchodzimy w teren i wypełniamy to wodą, tak? Akwarium gotowe. Nic nadzwyczajnego, po prostu akwarium. No i teraz tak, jak to zacznę robić? Najpierw usunę to, co pierwotnie chciałam tutaj zrobić, czyli zwykłe klomby z kwiatami. Taki był pierwotnie zamysł, ale jednak stwierdziłam, że akwarium będzie bardziej spektakularne i do tego właśnie przechodzimy. W takim razie muszę przejść tutaj do podłóg, wybrać sobie beton, bo ja to robiłam z betonowych klocków, betonowych elementów. I tutaj też jedna taka fajna opcja. Zobaczcie, jak mi się to ustawia. No tak po prostu gdzieś tam na równi z terenem, tak? Ja chcę to mieć jednak wyżej. Więc bardzo super opcja. Przytrzymujecie klawisz Shift lewy Shift i wtedy macie strzałkę. Możecie wtedy poziomować sobie tą, co chcecie ustawić. Jak puścicie, to oczywiście zmieniacie sobie już kierunek, ale ogólnie działa to na tej zasadzie, że Shift do góry, Shift w dół. I ustawiacie na takiej wysokości, jakiej chcecie. Ja zrobię tą wysokość może nieco niżej. O, w sumie to teraz X niechcący przycisnęłam. No to jest druga opcja. Po naciśnięciu X, no to nam się otwiera to takie menu. Nie wiem jak to nazwać. Takie inne menu. Ja chyba zostawię tutaj ten schodek. Nawet w sumie to pasuje. Nie będę tego dosuwała do końca, bo tu mi będzie wystawać. Więc wolę, żeby mi wystawało z tej strony. No i w momencie, kiedy tworzy się grupa, a grupa się tworzy automatycznie, gdy stawiacie dach lub ścianę lub podłogę, teraz nie muszę nawet już specjalnie tutaj kombinować, bo na tej grupie tworzy się siatka, więc tylko dostawiam sobie kolejne bloki i ten też dostawię, zamknę grupę i go po prostu przesunę. Ok, zaznacza mi się całość. No nie chcę przesuwać całości, więc co ja mam teraz zrobić? Wezmę sobie podziel grupę. Tu jest taki fajny przycisk, podziel grupę i wybieram to, co ma być w osobnej grupie. I teraz mam dwie opcje. Przenieść, czyli w dowolne całkiem inne miejsce, ale ja tego nie chcę. Ja chcę go tylko przesunąć minimalnie na tej samej, powiedzmy, szerokości, tylko w lewo. Więc wybieram zaawansowane przenoszenie, czyli no domyślnie klawisz X, tak? Nieważne, czy naciśniecie tutaj, czy naciśniecie na klawiaturze. To jest to samo, także naciskam i przesuwam i gotowe. Mam to, co chciałam. Podest gotowy pod moje akwarium. Teraz przejdźmy do tych barier. Mam nadzieję, że to się uda, ale niestety będzie to pewnie zależne od tego gruntu, który jest tutaj na spodzie. I mam pewne obawy, że nie będzie to równe. No ale cóż, kto nie ryzykuje, ten nie ma. Ustawmy sobie w takim razie pierwszą ścianę. Ona chyba już teraz widzę, że nie będzie jakoś super prosta, bo zaczęłam od tej krawędzi, gdzie jest wyżej. No właśnie i tutaj są pierwsze schody, bo to stoi, ale jest jak widzicie pod skosem. O, zniknęło. To może spróbuję w tę stronę, ale obawiam się, że też będzie się podnosić. No właśnie, ona mi się automatycznie podnosi, bo wyrównuje sobie do tego terenu, który jest pod spodem. No i co tu zrobić? No jest w sumie jedna opcja. Wyrównać teren pod powierzchnią tej wody. No dobra, no to podniesiemy trochę ten teren, wyrównamy go do tej tutaj wysokości. Ja sobie to ogrodzenie zostawię, to będzie mój wskaźnik, do którego momentu mam ogrodzenie wyrównać. Muszę to na chwilę teraz stąd zabrać, mam nadzieję, że... No dobra, kamień się zaznaczył, ok, to nie jest nic straconego, grzejnik tam jest, więc mi się od razu włączyła mapa termiczna. No i tutaj została, to nic, usuniemy, dobudujemy. Teraz co muszę zrobić? No muszę zabrać tą wodę niestety. I wyrównać sobie teren. Płasko do fundamentów weźmy. No nie jest to duży kawałek, który trzeba wyrównać, więc ja ten pędzel sobie zmniejszę, na przykład na 2 i spróbujemy to teraz pociągnąć. Ogrodzenie mi ominęło, ok, zaraz je usunę i wtedy wyrównam do końca. Myślę, że to było na takiej wysokości, coś takiego, tak? Powinno być ok.
Powinno, ale czy będzie, to nikt tego nie wie. Dobra, usuwamy to ogrodzenie, dorównujemy sobie tutaj teren. No chyba coś takiego. Dobra, teraz muszę z powrotem tu przynieść mój wielki podest, który już sobie właśnie wstępnie zbudowałam. No cóż, żeby było po prostu no szybciej, tu nie są jakieś skomplikowane elementy, więc tego już nie pokazywałam. Mam nadzieję, że Was zainspiruje też być może to, co ja tutaj stworzyłam. No i dobra, ten kamień widzę, że był tam, więc trochę nie do końca tak, jakbym chciała. A ja jednak spróbuję to zrobić, żeby pasowało mi do tego mojego wyrównanego terenu. Tak, żeby ten betonowy podest był na tym wyrównanym terenie. Dobra, zobaczmy, jak to wygląda. No trochę przesunęło się wszystko, teraz widzę w lewo. Okej, mamy zbudowane akwarium, ale strasznie krzywo, jednak nic straconego, bo można tą obudowę bariery edytować, przesuwając sobie pojedyncze tutaj elementy tych słupków i powiem wam, że ja bardzo, bardzo długo nie wiedziałam o tym i dowiedziałam się niestety, no trochę za późno, chociaż z drugiej strony, no niby nigdy nie jest za późno na naukę, że tak powiem, tak? Więc ja sobie tutaj teraz to podosuwam i poprawię, no i chyba teraz jest w porządku. Dobra, został ostatni etap, czyli wypełnimy sobie to wodą. Zasłonięte. No strasznie niski tutaj poziom wody będę miała w tym, więc podniosę chyba to akwarium trochę wyżej. Zaznaczę sobie całość i podniesiemy sobie, no może do takiej wysokości. Nie wiem, czy to będzie dobrze wyglądało, nie wiem, ale byłam bardzo ciekawa tego, jak to można zbudować. No i wciąż mam niski poziom wody. No maksymalnie mogę uzupełnić do tego miejsca. No, widać, że tutaj jest minimalna krzywizna, tak? Tak jakby zapada się trochę w dół, ale może mi się wydaje, ale chyba nie. Chyba faktycznie jest trochę krzywo, ale z daleka tego nie widać. No i te słupki widzę, że mam też trochę krzywo. Także może mi się uda je przesunąć. Aha, teraz jak już jest woda, to już nie mogę, tak? No dobra, bo naruszam tutaj wodę. Ok, usuńmy tą wodę, poprawmy te słupki, żeby one były na tej samej długości, na tej samej wysokości, że tak powiem. O, coś takiego bardziej. Teraz powinno być w porządku. Przejdźmy znowu do terenu. Woda. No dobra, jest jak jest. Oczywiście jak dodam wszystkie inne elementy, no to może też to będzie wyglądało fajniej. Tutaj widzę, że znowu jest krzywo. Jakim cudem ja tego nie dosunęłam? Tutaj jest idealnie, ale tam jest dziura, więc dajcie mi sekundę i to naprawię. Ok, poprawiłam słupki i teraz druga, według mnie też fajna opcja. Kiedy wejdziemy tutaj w ten teren i znowu tutaj w tą wodę, to możemy sobie tą wodę zmieniać, tak? Czyli ten kolor ustawiać, czystości nie możemy zmieniać, ale musimy nad tą czystością pracować. Mamy też obliczony tutaj obszar wody, średnia głębokość wody, także też fajnie. Z ciekawości, o tutaj jest płycej niż tutaj, no ale to jest akwarium. Przejdźmy sobie do stosowania. Możemy sobie wybrać kolor wody. Czy to będzie brudna woda, na przykład w Amazonce jest taka ciemniejsza. Także weźmy sobie tutaj wodę taką albo tropikalną, to jest bardzo przejrzysta woda i nad tą się zastanawiam. Może być też krystaliczna. Lazur też jest bardzo ładna, jest niebieska, ale mniej będzie tutaj widać roślinki. Chociaż nie, też jest całkiem ok. Nad tą wodą jeszcze się zastanowię. Na razie zostawię krystaliczną, chociaż z drugiej strony mogę sobie nawet dodać jej kolor, czyli zrobić bardziej żółtą albo bardziej turkusową, tak jak lubię najbardziej, więc zostawię turkusową. Możemy zmniejszyć sobie jej przezroczystość. To też jest fajne. Możemy dodać bąbelki. Dodam najwięcej jak się da. No i mgła tak minimalnie też niech się pojawia. No oczywiście, jeżeli ktoś ma komputer trochę słabszy, każde takie ustawienia dodatkowe no obciążają, tak, nasz RAM, także miejcie to na uwadze. Tu się nic nie dzieje, ale ja tutaj włączę może pauzę, żeby zobaczyć, o proszę bardzo, i bąbelki się pojawiają, tak. Opary też gdzieś jakieś tutaj minimalne są, chociaż nie bardzo je widać. O, tutaj jakiś dymek był przed chwilą. No, coś takiego. Dobra, zapauzuję z powrotem, żeby mi tu zaraz właśnie się coś nie zadziało. Bąbelki mam, jakieś małe opary też są. Co jeszcze można zrobić? To wygląda trochę słabo, bo tu mamy za dużo szkła teraz, tak? No niestety wyżej już tej wody nie podniosę, ale możemy obniżyć akwarium do wysokości tej wody, no na tyle ile się da, czyli no na tyle, tak? Wydaje mi się, że teraz to wygląda o wiele lepiej. Chociaż szczerze mówiąc, to akwarium to mogło dać nawet wyższe, ale wtedy ludzie nie będą totalnie widzieli tutaj słoni.
No i dobra, akwarium mamy gotowe, została tylko kwestia dekoracji tego akwarium, ale to już możemy robić po prostu bezpośrednio siedząc, że tak powiem, w wodzie, wejść sobie do przyrody, wybrać sobie jakiś kamień i go po prostu tutaj ustawić, tak? No to są akurat gigantyczne, może znajdę jakieś mniejsze, tak żeby sobie tutaj udekorować. I niestety od razu pojawia nam się wybierz grupę, aby do niej dodać. Ja nie chcę tego dodawać do tej grupy, więc najprościej jest wcisnąć X i sobie to po prostu dosuwać, ustawiać gdzie się chce, tak? No i tutaj będą nasze roślinki. Wszystko widać, czyli jest ok. Nawet teraz zastanawiam się, czy tej ściany tutaj z tyłu nie usunąć, ale może nie. Wiem już, co zrobię, jaki już zamysł mam. Pomyślmy może o roślinkach, które docelowo będą tutaj w tych doniczkach żyły. Co do tego obszaru z trawą nie mam jeszcze pomysłu, ale mogę Wam pokazać też fajny sposób na rośliny. Tym bardziej, że jest ich tutaj dosyć mało. Wejdźmy sobie w przyrodę, znajdźmy sobie jakieś drzewko. Nawet, no może nie to, bo jest trochę za duże, ale jakieś takie mniejsze, które by się nadawało tutaj do tego naszego czegoś. Bambus. No dobra, to bardziej do słoni indyjskich by pasowało, ale na przykładzie bambusa. Bambus, kiedy postawimy w ten sposób, no to jest strasznie wysoki, dużo zasłania. On jest naprawdę potężny. Może też wybrałam jakiś wielki. Tak, wybrałam jakiś większy. Ale weźmy ten sam, żeby było porównanie. Co możemy zrobić? Możemy go wsadzić w ziemię. Możemy go sobie wsadzić głęboko w ziemię i nie będzie nam przeszkadzał, nie będzie go widać, że on tam jest wciśnięty, a znacznie nam to obniży wysokość rośliny, bo jeżeli jest roślina, którą chcemy dodać, no ale jest za wielka, no to też jest fajny sposób, żeby sobie jednak te rośliny dodać. No różnica jest kolosalna, mamy teraz małe drzewko bambusowe, ale ja tego bambusa tutaj jednak nie zostawię, bo nie pasuje on do afrykańskiego tutaj stylu, a to są słonie afrykańskie, więc musi być afrykański styl. No i proszę, mamy tutaj cyprysy poustawiane po 5 sztuk, w tym środkowa jest najwyższa. Co jeszcze daje coś takiego? Są dwa plusy. Na pewno słonie będą zadowolone, że mają więcej roślin na wybiegu, tak? Tu na pewno się już pokaże w środowisku, że jest już 5% pokrycia roślinnością. A drugi plus jest taki, że jeżeli stawiamy sobie jakieś drzewa, krzewy i tak dalej, czasami zdarza się, że zwierzęta się tam w nich chowają, plączą i wtedy ich nie widać. No i co? No słabo, tak? A w ten sposób mamy i zaspokojoną potrzebę zwierzęcia na rośliny, no i też zaspokojoną potrzebę gości na to, żeby te zwierzęta były widoczne. Jest to takie małe, trochę jakby oszustwo, ale skoro tak można, to czemu by nie? Kwiatki mam już posadzone, nie wszystkie, ale no jedne z tych takich głównych, że tak powiem. Chciałabym tutaj stworzyć takie ogrodzenie, żeby te słoniki mi no nie wpadały do wody, tak? Teoretycznie tego nie zrobią, ale żeby to wyglądało bardziej realistyczne. Jakieś takie tutaj zabezpieczenie przed tą właśnie wodą, więc wejdźmy sobie może... Czy ja znajdę to po nazwie kłoda? Chyba niekoniecznie, chociaż muszę sobie wszystko odznaczyć. To może belka. To chyba tutaj były takie belki. Tak, te belki, tych belek używałam do zbudowania ogrodzenia na zewnątrz i myślę, że dodanie takich samych tutaj nie będzie wcale niczym strasznym. Nie chcę tego dodawać do tej grupy, bo nie. Ach, krzywo, nie lubię kiedy mi się tak ustawia, bo teraz te strzałki są pod skosem. Nie wiem dlaczego. O, jeszcze kawałek i będą równo. No, prawie. Dobra, teraz mogę budować. Też oczywiście możemy sobie to wcisnąć w ziemię, żeby było trochę niższe, bo te słupki to mają być tylko takie ostrzegawcze. I co oczywiście tutaj zrobię, postawię sobie dwa obok siebie. I teraz się zastanawiam, czy dodać tutaj jeszcze jakiś element. One trochę mi tu wystają. Ja to będę musiała... Tak, będę musiała tutaj zabudować to betonem też, żeby nie było widać tych dziur pod spodem. Ale tutaj bym coś jeszcze dodała. Może jakiś pałąk, który będzie tak jakby łączył to wszystko. Tutaj mamy belkę metalową. I ta metalowa belka mi się podoba. Ona mi tutaj pasuje, tylko bym chyba chciała krótszą. To jest taka krótsza, chociaż jest grubsza, no coś za coś. Ale jest dobra, spróbujmy, zobaczmy jak to będzie wyglądać. Obrócimy ją sobie w ten sposób. Może trochę wyżej. Teraz tutaj.
No i coś w tym stylu. Tutaj kawałek wystaje i dobrze, i nawet powinno wystawać jeszcze dalej. Niech wystaje to nawet do samego końca, ponieważ co ja chcę zrobić? Kiedy robię sobie tak jakby moduły, które zaraz będę kopiować i wklejać dalej, to dobrze jest właśnie, żeby zostawić z jednej strony tylko coś, co będzie takim jakby łącznikiem, tak? Nie róbcie tego nigdy z dwóch stron, bo to będzie wyglądało źle. Skopiujmy sobie. I sobie postawmy to tutaj obok. Gdzieś... Aha, dobra, tutaj się nie... Zastanawiałam się, dlaczego tak krzywo. No ale tu po prostu z jakiegoś powodu te belki się ustawiają krzywo. Może nawet bliżej tego brzegu. No takie rzeczy typu właśnie, że o, tutaj trochę krzywo, tutaj coś tam. No to jest wszystko do poprawienia, tak? To i tak na końcu zawsze można sobie poprawić, dorównać. Ja lubię, żeby wszystko było perfekcyjnie równe, no to spędzam trochę czasu właśnie na tym, żeby to wszystko poustawiać jak ma być. I teraz widzę problem i ja tą belkę po prostu krzywo ustawiłam. To nie był sam problem tego płotku, tylko mojej belki, która krzywo stoi. Aha, bo ona się odgina w tę stronę. No zawsze jest jakiś punkt zaczepienia. No i niestety belka obraca się tylko w jednym kierunku, nie możemy jej obracać w dwie strony. Krąg życia się zatoczył. Łania jelenia umarła. Weterynarz już zdążył zabrać to ciałko, a tutaj pojawił się gdzieś mały słonik. O, tutaj jest. Boże, jaki śliczny. Jaki pocieszny. No i widzicie, warunki mają nie jakieś super wow, bo jeszcze tutaj brakuje dużo zieleni i tak dalej, a mimo wszystko są tak dobrze zaopiekowane, że się rozmnożyły, bardzo mnie to cieszy. Kupy robią też duże, ta kupa jest wielkości głowy tego małego słonika. Ale on jest uroczy, więc fajnie. Ale dobra, wróćmy tutaj do budowy naszego wybiegu. Widzę, że słońce powoli zachodzi, więc ja dokończę tutaj budowanie tego płotku, tego ogrodzenia, tak jak to sobie zaplanowałam i za chwilę się pojawię z powrotem. Ok, skończyłam płotek, zrobiłam też betonowe tutaj właśnie zabudowanie dookoła tego, żeby wyglądało to trochę ładniej i od razu przyszło mi do głowy, że tutaj mogłabym wstawić trawę słoniową. Jest to coś bardzo fajnego, taka roślina. Tak mi się wydaje, że tak to się nazywało. Trawa słoniowa, a może nie, a może muszę wyłączyć filtr Afryka, ale jednak nie, dobra, tutaj jest. A, przepraszam, to się nazywa rozplenica słoniowa. No ale w sumie w wielkim skrócie jest to dla mnie trawa. I tutaj ją po prostu postanowiłam ustawić i myślę, że to będzie dobrze wyglądało. I chyba już nawet nie aż jakoś tak bardzo. Zasłonię nam trochę akwarium, a to w sumie takie akwarium dla słoni, bo to one tutaj głównie będą miały widok na to akwarium. Może taką mniejszą? Coś takiego, tylko oczywiście ją podniosę, bo to się wszystko niestety, albo istety ustawia względem terenu. To czasami no, powoduje problemy, ale nie ma rzeczy niemożliwych tutaj. Tak sądzę. O, coś takiego. Coś takiego. Wydaje mi się, że to wygląda dobrze. Ogólnie ta trawa to raczej rośnie w jakichś kępach, no na ziemi, na glebie, tak? Ale bardzo mi przypomina taką naszą polską trzcinę i po prostu stwierdziłam, że no tu musi też być, tak? Bo to wygląda bardzo ładnie, a zwykła trzcina też oczywiście jest dostępna, ale no wydaje mi się, że to wygląda lepiej, tak? To wygląda lepiej. Teraz poza tym, że muszę udekorować jeszcze akwarium, no to muszę wymyślić, co by tutaj mogło być, co by tutaj mogło stać. I nie wiem, czy też nie tej po prostu rozplenicy tutaj nasadzić. O, w sumie jeden krzak wypełnia mi prawie całą przestrzeń tutaj. Myślę, że to będzie wtedy też dobrze wyglądało. Nie chcę, żeby tutaj było za dużo też takiej różnorodności, bo no jak jest za dużo, to też źle, tak? Trzeba to jakoś sobie, według mnie przynajmniej, stonować. Jestem z powrotem i słoń posłużył mi jako kurtyna. Tada! Tak to się prezentuje. Może nie jest jakieś spektakularne, ale jak mówię, czasami im więcej, tym w sumie gorzej. Zobaczmy, co jest w środku. Tutaj mamy jakieś rośliny, i mówię jakieś, tak jakbym pierwszy raz je widziała na oczy.
Ja wiem, że to są rośliny, które normalnie powinny rosnąć na ziemi, ale skoro w wodzie wyglądają całkiem ok i tak jakby naprawdę, no, takich naturalne środowisko to było, no to czemu nie? Mi się to bardzo kojarzy z tymi roślinami, które można spotkać pod wodą, także stwierdziłam, że coś takiego tutaj zbuduję. No i słoń, który sobie wspina się po skale. Tak to się prezentuje. Na pewno kiedy będzie ciemno, będzie wyglądało to też inaczej, no bo zapalą się tutaj te lampki, kule, będzie widać bąbelki i mam nadzieję, że będzie widać jakieś podświetlenie z tych tutaj lampek, które postawiłam w środku. Jak nie, wymienię na jakieś jaśniejsze. A więc tak, mamy skończoną, no jedną tutaj powiedzmy piątą tego całego wybiegu. Najwięcej czasu mi pewnie zajmie obudowanie tych ścian dookoła. Jeszcze nie mam na to pomysłu, ale w trakcie na pewno jakiś pomysł powstanie. No i tutaj mamy też sypialnię dla słoni. Tutaj teoretycznie byłoby miejsce na zapasy słomy, no ale takich belek słomy tutaj nie ma. Tu mi się ziemia trochę przebija, ale to nic, to nie jest nic strasznego. Tutaj wymyśliłam, że zrobię im coś takie ala zagrody. Ogólnie pomyślałam, że zrobię to na zasadzie speed builda też, ponieważ tutaj będzie dużo takich właśnie ustawiania, przestawiania elementów i chyba tak będzie najlepiej, jeżeli w ten sposób to zrobię, także ja się zabieram do budowy i no i cóż, miłego oglądania. No dobra, myślę, że to już jest wszystko tutaj zbudowane na tym wybiegu ze słoniami. Tak to właśnie wygląda. Niestety nie mogłam dać więcej roślinności i trawy, ponieważ słonie nie lubią, kiedy jest zbyt duże pokrycie terenu. Tutaj mój słupek, nie wiem co on tutaj robi, ale to nic. Zbudowałam im takie jakby schronienie. Nie wiem, taka dekoracja, ale przecież mogą też się pod tym schować przed cieniem. Może będą z tego korzystać, może nie, nie wiem, zobaczę. Co tu jeszcze? Zmieniłam trochę kolor domku, dobudowałam trochę... Oj, aż za daleko wpadłam. Takie jakby tutaj, nie wiem jak to nazwać, prześwity takie, no żeby trochę więcej światła wpadało.
Dostali też dwa tutaj okna z przodu, jak i bramę wejściową, którą jeszcze myślę, że mogłabym dopracować, jeżeli chodzi tutaj o krawędzie i chyba też tak zrobię, że trochę nad tym jeszcze popracuję. No popracuję też nad tym, żeby to było równo. Widzę, że tutaj dużo jeszcze jest niedociągnięć, ale no cóż, nie jestem idealna. Też popełniam błędy. Tutaj w środku mamy takie duże okno z jakimiś ozdobami afrykańskimi. No i dach też zlikwidowałam, ponieważ jest ten taki właśnie słomiany dach. Zbudowałam też stelaż, żeby to wyglądało bardziej tak realistycznie, że ten dach po prostu nie wisi w powietrzu, tylko jest jednak no wsparty na 4 może belgach, ale to też z czasem można dobudować, chociaż ja ogólnie raczej staram się tego nie robić, ponieważ no nie będę tutaj zbytnio zaglądać, a szkoda mi trochę, żeby mi za duże obciążenie było mojego zoo, że za dużo elementów się w nim znajduje. Jeszcze myślałam coś nad podłogą, ponieważ jest no taka trochę zbyt czysta jak na słonie, więc być może zastąpię to jakimś zwykłym betonem i chyba też tak zrobię. Ale to oczywiście takie już poprawki w międzyczasie będę sobie robić, kiedy no po prostu będę tutaj sobie grać. Nie wiem, mi się podoba. Ja jestem zadowolona z tego projektu, jest to wybieg dla słoni. Jeżeli Wam się też podoba, to bardzo się cieszę, a jeżeli nie, no to trudno, tak czy inaczej. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w następnym odcinku. Bye bye!